Transakcyjna natura relacji damsko-męskich. Twierdzę, że natura związków damsko-męskich jest transakcyjna i bynajmniej nie widzę tego negatywnych konsekwencji. Niektórzy ludzie mają tendencję do nadinterpretacji, które ich krzywdzą. Krzywda nie wynika z transakcyjnej natury relacji, tylko z tendencji do nadinterpretacji. W zdrowej relacji transakcje są budowane na świadomości, zaufaniu i komunikacji. W niezdrowej relacji transakcje są budowane na błędnych przekonaniach, domysłach i manipulacjach. Jak płacę za usługę jakiemuś specjaliście, ufam, że dostanę tę usługę. Jeżeli dostanę tę usługę, to zaufanie rośnie i następnym razem znowu skorzystam z tego usługodawcy. Jeżeli ta osoba mnie oszuka i nie dostarczy usługi, to już drugi raz nie przyjdę po usługę. Mogę podać go do sądu i żądać zadośćuczynienia, bo mi coś obiecał, a potem tej obietnicy nie spełnił. Gdy mężczyzna i kobieta są w związku, albo dopiero zaczynają go tworzyć, mechanizm jest bardzo podobny. Mężczyzna napisze miłą wiadomość i zaprosi na obiad, kawę, trening, spacer lub na 4 kawy, trening, spacer i obiad. Albo na planta, sexy planta. Kobieta się zgodzi, spotkają się, nafukają się kawki, zrobią przysiady, martwe ciągi i ćwiczenia, które wymagają koordynacji ruchowej i utrzymania równowagi, a następnie zrobią razem 20 000 kroków i pójdą na bufet. Albo na planta, sexy planta. Załóżmy, że wszystko jest super i to była miłość od pierwszego nawpierdalania się. Fast forward 3 lata później, wszystko super, obiecują sobie wierność, ale... Na imprezie okolicznościowej ten mężczyzna poznaje Klaudię deweloperską i pod wpływem szampana z bąbelkami daje jej się zbałamucić. Przyznaje się do zdrady kobiecie, związek się rozpada, transakcja się kończy. Skąd to oburzenie o transakcyjnej naturze relacji? Chyba z mylnej interpretacji, czym jest transakcyjność. Zdefiniujmy roboczo transakcyjność w kontekście relacyjnym jako wymiana wartości. Kobieta daje mężczyźnie coś, co może dać i czuje, że będzie to wartościowe dla mężczyzny. Na przykład urodę, opiekę, bliskość. Mężczyzna daje kobiecie coś, co może dać i czuje, że będzie to wartościowe dla kobiety. Na przykład jest przystojny, czuły, silny i zabierze ją na Malediwy. Oboje sobie też oferują wierność. To jest wartość dla obu stron. Obie strony na bieżąco otrzymują wartość i są zmotywowane, żeby dawać wartość drugiej stronie. W momencie, kiedy wierność jest złamana, motywacja zanika. Jakby nie było wymiany wartości, nie byłoby motywacji do bycia w relacji. Jeżeli zaproszenie na 4 kawy, trening, spacer i obiad nie byłoby potencjalną wartością dla kobiety, odmówiłaby i nie byłoby związku. Historia z happy endem nie oznacza, że nie ma transakcyjności. Oznacza właśnie, że transakcja trwa. Wartości są wymieniane do końca życia. Seksują, są wierni, komunikują się, żyją razem długo i szczęśliwie, wymieniając między sobą ewoluujące wartości. Esencja problemu jest tam, gdzie są obietnice bez pokrycia. Będę cię kochać do końca życia. Będę? Nie wiem. To, że jest super teraz, nie znaczy, że będzie super jutro. Możemy jedynie mówić o intencjach. Jak mawiała Wisława Szymborska, zamknij ryj polski śmieciu i nie myl intencji i predykcji z obietnicami. Problem tkwi również w domysłach i manipulacjach. Jeżeli kobieta, dając mi pewne wartości, domaga się ode mnie wycieczki na Malediwy, to nie oznacza, że jej się to należy. To oznacza, że się domaga. A to oznacza, że ja mam mniejszą ochotę dawać. Mogę się złamać pod presją i dla świętego spokoju powiedzieć: no dobra, kurwa, niech ci będzie, lecimy. I ponieść tego konsekwencje. Mogę też asertywnie wyrazić swój dyskomfort z powodu takiej komunikacji i zauważyć, że nie czuję, że jest moim obowiązkiem zabierać kogokolwiek, gdziekolwiek. I ponieść tego konsekwencje. Jeżeli ja zapytam kobiety, jak widzi swoją rolę w prowadzeniu domu, a ona powie, że nie chce lub nie będzie sprzątać, nie chcę, a nie będę, to dwie różne rzeczy, zaznaczmy, to ja mogę to zaakceptować i powiedzieć, jak bardzo mi to pasuje lub nie pasuje. Mogę też wydrzeć swojego polskiego ryja i ponarzekać na kryzys kobiecości, że moja babcia sprzątała, więc ty też powinnaś sprzątać, bo cię zabrałem na bufet i 4 kawy. A kobieta może się wydrzeć na mnie, że nawet szafki porządnie skręcić nie potrafię i nie upolowałem w tym miesiącu jeszcze ani jednego renifera. Lub też może zaakceptować moją wypowiedź i kulturalnie powiedzieć, że nie chce ze mną być i ponieść tego konsekwencje. Albo powiedzieć, że może sprzątać, mimo że nie lubi tego robić, ale nie podoba jej się mój sposób komunikacji i ponieść tego konsekwencje. Albo ze strachu siedzieć cicho i sprzątać i ponieść tego konsekwencje. Możemy wszystko, obie strony. Możemy nie chcieć ponosić konsekwencji, ale nieuchronnie będziemy je ponosić. Do tej pory było gigantycznie wiele wydarzeń na świecie. A tu i teraz jest czas na twój ruch. I to ty poniesiesz tego konsekwencje. Szkoda czasu na bycie nieasertywnym i nieautentycznym. Ta transakcja się po prostu nie opłaca. Ale to tylko moja interpretacja, spekulacja, predykcja i mój intelektualny bełkot. Ty se rób swoje. Powodzenia.